Witam Was w mojej kuchni. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób i z jakich składników ja przygotuję szybki, pożywny i bardzo smaczny deser, a mianowicie czekoladę domową. Na potrzeby tego filmu ja tą czekoladę przygotuję w patelni. A czy zrobicie ją w patelni, czy w garnku, nie ma to żadnego znaczenia. W pierwszej kolejności trzeba rozpuścić masło. Masła około 50 gram rozpuszczam na małej mocy, ponieważ zależy mi na tym, żeby masło było rozpuszczone, a nie podsmażone. Masło już mam całkowicie rozpuszczone. Do tego rozpuszczonego, roztopionego masła dodam teraz kakao. Kakao musi być bez cukru i tego kakao dodam 6 łyżek stołowych. I teraz muszę kakao rozprowadzić w tym maśle, żeby uzyskać gładką konsystencję. Cały czas pracujemy na małej mocy, bo przypalona czekolada nie jest smaczna, także musimy tego bardzo pilnować. Już te składniki nam się dwa połączą, dodajemy cukier. Ja daję cukier trzcinowy i tego cukru 4-5 łyżeczek. Jeśli czekolada będzie dla Was za mało słodka, to później można oczywiście dodać więcej cukru, ale to już na koniec. Dobrze, następny składnik to śmietanka 36% Piątnicy i to jest śmietanka, która nie ma żadnych dodatkowych zagęstników ani karagenu. I takie 2 śmietanki do tego przepisu. I teraz musimy wszystko dokładnie pomieszać, żeby nam się wszystkie składniki połączyły, żeby czekolada się zagrzała, ale żeby się nie smażyła ani nie gotowała. Za minutkę czekolada będzie już gotowa, bo już widzę, że składniki ładnie się połączyły, wymieszały. I w sumie można powiedzieć, że już deser jest gotowy. Ale do takiej czekolady można oczywiście dodać jakieś jeszcze dodatki. Jeśli lubicie, mogą to być migdały, różnego rodzaju orzechy. Jeśli chcecie, możecie zrobić również czekoladę, która będzie pikantna. Wtedy można dodać oczywiście chili, imbir, trochę kurkumy. Ja w tym przepisie zastosuję wanilię oraz rodzynki, bo takie połączenie najbardziej nam smakuje. Czekolada będzie się powolutku grzała na patelni, ale trzeba cały czas pilnować, żeby tutaj nic się nam nie przypaliło. A ja dodam wanilię. Wanilię oczywiście w postaci laski wanilii. Wanilię wcześniej namoczyłam w gorącej wodzie, żeby te drobinki wanilii łatwo wydobyć ze środka. I teraz szybciutko dodam. Taka czekolada z wanilią smakuje o niebo lepiej niż bez. I wymieszam teraz dokładnie. No i pora na rodzynki.
Rodzynki oczywiście kupuję niesiarkowane, ale mimo wszystko nigdy nie wiem, w jakich warunkach były transportowane, ani kto tego dotykał, więc przynajmniej 2 razy takie rodzynki sparzę wrzątkiem. Rodzynek nie żałuję sobie, bo lubimy bardzo rodzynki, także dodaję około 2 garści. No i czekolada już jest gotowa. Taka czekolada świetnie również smakuje ze świeżymi owocami, takimi jak truskawki, jagody, borówki czy maliny. Także jeżeli macie taką możliwość, to proszę bardzo, spróbujcie sobie takiej czekolady. Bardzo szybki, łatwy w zrobieniu deser, bardzo pożywny deser. Tą czekoladę możecie zjeść zaraz po zrobieniu na ciepło. Możecie ją wstawić do lodówki, możecie ją zjeść na zimno, ale ta czekolada nawet po kilku godzinach w lodówce nie stężeje, także nie zrobi nam się z tego tabliczka czekolady, że nie ma sensu ją wkładać do jakichkolwiek foremek. Wystarczy po prostu ją przełożyć do filiżanki i zjeść łyżkami. I cóż, wydaje mi się, że od czasu do czasu można sobie taki deser zjeść bez żadnych wyrzutów sumienia. To tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu, za poświęcony mi czas. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Cześć!